Witam Was, moi drodzy, w 211 vlogu. Dzisiaj ten vlog też nie będzie za długi, ale myślę, że dość ciekawy. A dokładnie co ja będę robił? Będę wymieniał, a raczej montował nowy syfon odpływ w umywalce. Powiem Wam, że zaskoczyło mnie to, no tam nie było część syfonu, została rurka w ścianie, a dokładniej pół rurki. To był kiedyś był ten syfon metalowy, chromowany, dawno, podejrzewam bardzo dawno nie było to używane i efekt był taki, jaki zobaczycie w dzisiejszym materiale. No powiem Wam, chyba jeszcze się z takim czymś nie spotkałem. Także no sama wymiana syfonu to żadna generalnie rewelacja. To być może dla kogoś będzie przydatna. Różnie to bywa, ale powiem Wam z tą rurką, no to ta rurka skradła cały show. Odpływowa rurka od syfonu. A sama wymiana nie była jakoś bardzo skomplikowana. Jakieś tam małe, drobne utrudnienia były, ale nic, czego nie można, że tak powiem, było pokonać. Jak to wyszło, jak zawsze zobaczycie w dzisiejszym materiale, na który Was bardzo serdecznie zapraszam. No i co? I widzimy się za tydzień przy następnym vlogu. Oczywiście wszystkim bardzo dziękuję za komentarze, za suby, za udostępnianie. Bardzo mi to pomaga w rozwijaniu tego kanału. Także jeszcze raz wielkie dzięki za wszystko. Miłego oglądania i co? Widzimy się jak zawsze za tydzień. Cześć. Cześć, witam moi drodzy, kolejny dzień, kolejne wyzwania. A dzisiaj jedziemy w sumie generalnie rzecz biorąc do drobiazgu, bo teoretycznie do drobiazgu, bo tam mamy wymianę syfonu w umywalce. Pani miała ten metalowy, chromowany, który jej zgnił i się rozsypał. No tak to określiła. Jak to tam wygląda w rzeczywistości, pewnie jak zawsze zobaczę, jak przyjadę. No ale ogólnie rzecz biorąc nie spodziewam się jakichś tam większych niespodzianek, problemów. Powinna być szybka robótka. Tam pani powiedziała, że, bo się pytałem, czy chce właśnie metalowy, czy taki sam, czy biały, zwykły, plastikowy. Pani powiedziała, że już nie chce metalowych, że chce zwykły biały. No to kupiłem zwykły biały syfon, no i będziemy wymieniać syfon. Nie wiem jak tam z tym spustem, z tym korkiem wygląda, no ale coś tam generalnie w tych skarbach mam, także tutaj no nie powinno, że tak powiem, mnie coś zaskoczyć, no chyba że jakaś nietypowa umywalka też tak może być. Ale zazwyczaj to wszystko jest standardowe, także myślę, że poradzimy sobie z tym, że nie będzie jakiejś tam wielkiej roboty. Także co? Jedziemy. Jedziemy i będziemy działać. Także do zobaczenia na miejscu. No i tu jesteśmy na miejscu. Tu widzicie ten kawałek rurki, co sterczało. Tak to zastałem oryginalnie. No ale dobra, bierzmy się do pracy. I tutaj tą nogę będę musiał trochę odsunąć, bo
Teoretycznie można by było zrobić, ale zawsze trzeba sobie ułatwić. Także ten silikon tam na dole wyciąć, on i tak tam wszędzie nie trzymał. I po prostu nogę troszeczkę odsunąć. Całkiem nie, bo nie wiadomo jak ta umywalka się trzyma. I tu widzicie tą rurkę. No, mistrzostwo świata, jak widzicie, ale dobra, rurka na bok. I teraz tak, będziemy musieli zdemontować ten syfon, spust z umywalki, ten korek, bo on też takiej wątpliwej jakości był. Tak jak mówiłem, podejrzewam, że tutaj dawno nie było to używane, to wszystko się rusza, bo tutaj też no nie chciałbym złożyć syfonu i potem rozbierać i znowu cały korek robić, także tutaj ustaliliśmy, że korek nowy też damy, tak żeby było nowe. Tutaj było na cięgiełko korek, a wstawimy kliklaka. Czyli tutaj trzeba odkręcić, żeby te cięgiełko zwolnić, zluzować. No i to było też tak zakręcone, to nie szło praktycznie, także tutaj trzeba było użyć dość dużo siły, żeby odkręcić ten popychacz korka, że tak powiem. No ale jak już puściło, także no jak widzicie, to wszystko było zapieczone, zastałe. Podejrzewam, że od bardzo dawna nie było używana ta umywalka. Także to musimy wykręcić całość, żeby wykręcić korek. Ten cały kielich i to wszystko to zazwyczaj normalnie to się rękoma wykręca, no w tym przypadku było tak zapieczone, zakręcone, że tutaj trzeba było sporo siły użyć, żeby to odkręcić, wyciągnąć. No ale daliśmy radę. Także to mamy teraz. Tu od spodu skontruję takimi szczypcami i no, próbowałem to też ruszyć, nieraz daje radę odkręcić, chociaż nie zawsze. No i tutaj w tym przypadku właśnie nie dało rady, także tam szczypcami, a tu od góry takimi mniejszymi w te otwory przelewowe włożyć i w przeciwnych kierunkach, w przeciwnym kierunku na górze i w przeciwnym na dole kręcimy i w ten sposób można to wykręcić ostatecznie. Jeszcze ten kielich wycinać, ale to już jest ostateczność. No tutaj udało się to ruszyć. No jak się już ruszy, to już potem się kręci. Także tu łapiemy na górze tak ten otwór przelewowy, jakieś szczypce, czy nawet płaski śrubokręt można włożyć, żeby tylko skontrować i wtedy możemy to odkręcać. No i widzicie, że jak już ruszyło, to można sobie spokojnie odkręcić. No mówię, jest jeszcze ostateczność, bo nie zawsze tak jest. No, że trzeba, nie wiem, multitoolem czy coś po prostu wycinać od spodu cały ten kielich, ścinać ten gwint, ale to są już ostateczności. Tutaj się udało. Także jeszcze wyciągnąć tą górę. No i mamy zdemontowane. To oczywiście przed założeniem nowego czyścimy, bo tam się przez lata nazbiera różnych, jak widzicie, niespodzianek. Także w miarę dokładnie od dołu, od góry to wszystko wyczyścić. No i teraz możemy montować nowy korek. Tutaj, tak mówiłem, założę kliklaka. Te korki, które tutaj widzicie, ten, który ja tu zakładam, bardzo je lubię montować. One nie są skręcane, że przelatuje cały przez
zlew, tylko jest z dwóch części, ale skręcany jest na śrubę ukryta pod tym grzybkiem, także on pasuje też i do umywalek bez przelewu. Czyli to jest taki korek uniwersalny, który pasuje do umywalek z przelewem i bez przelewu. Jak widzicie, tutaj przechodzi tylko śruba i dolną część na tą śrubę nakręcamy i potem to wszystko od góry ściągamy. No i tutaj solidnie to dokręcić. No i spust umywalki mamy, wkręcamy ten korek. Ta śruba jest ukryta właśnie pod tym korkiem. To mamy zrobione. Teraz jeszcze zmontować, złożyć i podłączyć syfon. No i tak tutaj telefonicznie ustaliłem, no tutaj srebrnego nie chcieli, raz, że jest dużo droższy, a dwa, że za nogą i tak nie widać. A te plastikowe są o wiele trwalsze niż te chromowane. Chromowane są ok, w porządku, jak jest gdzieś na wierzchu widoczny. Jak jest ukryty, no po prostu nie ma sensu dawać chromowanego gdzieś, gdzie się go to ukrywa. Chromowane to są syfony ozdobne, które widać i mają zdobić. No i tutaj ten syfon jest z opcją na podłączenie pralki, no ale my tutaj pralki nie będziemy podłączać, więc zakładam zaślepkę tylko i w miejsce tego dzióbka na wąż od pralki wkręcam samą zaślepkę, tak żeby tam woda nie wylatywała. No i teraz całość składamy, czyli nakrętka, uszczelka klinowa. Zawsze uszczelki klinowe zawsze tym zwężeniem w dół. Często się spotykałem, że ktoś zakładał odwrotnie, ale zawsze uszczelkę się powinno założyć szerszą częścią do nakrętki, węższą w dół. Na razie tak wszystko na luźno skręcam, bo jeszcze to trzeba wszystko spasować ze sobą, także na razie tylko tak na luźno skręcam. No i tutaj jeszcze długość tej rurki odpływowej musimy dopasować, czyli sobie przykręcam na razie bez uszczelki do syfonu, do tego spustu. Ustawiam wysokość tak, żeby wychodziło równo z tym otworem w ścianie do kanalizacji. I teraz tak, wkładam tyle, ile tam powinno wejść. Tutaj jest przyłożone i sobie odznaczam miejsce cięcia. No i to ten niepotrzebny odcinek po prostu odcinam i mamy już odpowiednią długość do zamontowania. No tylko te zadziory po cięciu oczywiście ścinamy, wygładzamy tak, żeby nie było tam takich zadziorów, bo to się potem tam włosy, nie włosy, wszystko się łapie na to. No i teraz to skręcamy z całością tego syfonu. No i do odpływu i tutaj do tego spustu umywalkowego, no tylko tutaj uszczelka
i przykręcamy, dokręcamy i teraz będziemy mogli sprawdzić szczelność tych połączeń. To zawsze sprawdzam najpierw na swobodne takie spływanie wody, potem ja nabieram więcej, jak już pewnie zauważyliście niejednokrotnie, bo przy większej ilości wody zazwyczaj wychodzi, czy jest dobrze połączone, czy nie, bo jak woda se swobodnie spływa, to tutaj wycieku nie ma, ale właśnie jak się nabierze wody i puści, to potem się okazuje, bo że to jak tej wody więcej schodzi, że gdzieś nie do końca jest szczelne i zawsze się napełnia część tej umywalki, zlewu czy wanny po prostu przy każdym syfonie i się spuszcza większą ilość wody i tutaj widzicie, nie dokręciłem, ale to i tak nic nie zmieniło, bo powiem wam, no tutaj troszeczkę ten syfon nie był spasowany z tym spustem umywalkowym, no i nie do końca ta uszczelka górna uszczelniała. No tutaj po prostu musiałem zastosować troszeczkę inne rozwiązanie, no bardzo proste, które się przeważnie zawsze sprawdza, ale jeszcze raz teraz, bo nieraz po prostu się nie dokręci i też cieknie. No najpierw się próbuje dokręcać, spuszcza wodę i zobaczcie, tutaj solidnie leci, mimo dokręcenia, a przyczyna no, pozornie błaha jest. Zaraz wam pokażę. Zwróćcie uwagę, że ten kielich z gwintem od spustu umywalkowego, ten srebrny, no nie bardzo się zgrywa, nie chce wejść do środka tam, bo uszczelka powinna dolegać do tego gwintu. Tutaj albo syfon, no raczej syfon był troszeczkę źle odlany, no nie do końca spasował się z tym spustem, ale to wystarczy tutaj dać jeszcze jedną uszczelkę i to zazwyczaj sprawę rozwiązuje, czyli na tą uszczelkę dajemy jeszcze jedną uszczelkę i teraz przykręcamy i wtedy powinno, zazwyczaj tak jest, że to rozwiązuje problem i tej nieszczelności. Rzadko się zdarza tak, że nie są, powiedzmy, syfon z tym odpływem jest niespasowany, to jest naprawdę bardzo sporadycznie się zdarza, ale się zdarza. Czyli kolejna próba, tylko tutaj też oczywiście napełnię, bo przy takim swobodnym spływaniu wody to ta woda sobie spływała, nie było wycieku, tylko właśnie jak się napełniło trochę, więcej wody się puściło, wtedy ten wyciek się pojawił. Także tutaj nabrałem trochę wody i jeszcze wezmę, przetrę cały syfon, tak żeby był suchy, żeby ewentualnie jakiś tam inny wyciek jeszcze był, to żeby to się pokazało. Także tutaj i teraz puszczam wodę, sprawdzam i jak widzicie teraz już jest ok, już nigdzie nie ma wycieku. Także no taki prosty trik rozwiązuje problem, który tutaj widzieliście. No i teraz tą nogę ustawiam i w sumie to cała robota, wszystko na dzisiaj. No i tak, moi drodzy, tak widzieliście, syfonu tam praktycznie i teoretycznie nie było, a tą rurkę, tak widzieliście, no połowy nie było. Podejrzewam, ta umywalka no nie była już przez bardzo długi czas używana, no bo generalnie no nie mogła być używana, no ale powiem wam, tej rurki odpływowej w takim stanie, jak długo pracuję w fachu, to jeszcze nie widziałem. Tam dosłownie było połowa rurki była, a nie rurka. No ale to druga sprawa też, że te metalowe, chromowane rurki, one ładnie wyglądają, fakt.
one po jakimś czasie robi się z nich próchno, się sypią. Plastik to tam no, można powiedzieć niemalże wieczny jest, prawie, no, bez przesady też oczywiście. I tym bardziej, że tam noga była i niepotrzebny był chromowany syfon, no jak tam noga była, to i tak tego syfonu praktycznie tam nie widać w ogóle. No korek też wymieniłem, bo no, nie trzymał już, nie zamykał tak jak powinien i tam pani powiedziała, żeby go też wymienić. Także no, nie była to jakaś tam najłatwiejsza praca, ale też nie była jakaś tam, nie wiem, super trudna. Po prostu powiem tak, wymiana syfonu z lekkimi takimi niespodziankami, z bardzo lekkimi, także nic, co by mogło mnie, że tak powiem, zaskoczyć. Także tyle chyba. Co, ja jadę dalej, a my widzimy się przy następnych pracach jak zawsze. Cześć!